Hej moi drodzy, witam was w moim podcaście. Dzisiaj omówimy sobie podatek od brutalnych gier w Meksyku. Czy faktycznie ten podatek ma sens? Omówię wam wszelkie kontrowersje, fakty i oczywiście reakcje graczy. Także zasiądźcie tutaj sobie wygodnie. Przypominam, że są dostępne napisy w języku polskim i angielskim. A tymczasem przechodzimy już do tematu. Od kilku dni w branży gier wrze dyskusja na temat planowanego w Meksyku podatku od tak zwanych brutalnych gier wideo. Jako zapalony gracz i twórca treści bacznie śledzę te doniesienia. Temat pojawił się na wielu portalach branżowych, począwszy od na przykład takiego Insider Gaming, a skończywszy po Engadget, co pokazuje, jak szerokim echem odbił się on w społeczności gamingowej. W dzisiejszym podcaście chciałem opowiedzieć własnymi słowy, o co dokładnie chodzi z tym podatkiem, skąd się wziął i dlaczego jest tak kontrowersyjny. Nie ukrywam, że sprawa budzi we mnie emocje. W końcu gram od lat i tworzę treści dla was i z własnej pasji. Więc każda próba dodatkowego regulowania naszej ulubionej rozrywki z miejsca przykuwa moją uwagę. I postaram się wam dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście przemoc w grach jest na tyle groźna, by opodatkować takie tytuły niczym alkohol czy papierosy? A może to tylko wygodny sposób, by rząd Meksyku sięgnął do kieszeni graczy? Zanurzmy się w szczegóły i odmęty tej sprawy. A ja na marginesie przypominam, że mam swoje social media, link macie oczywiście w opisie, albo macie kod QR, który wam się pojawia na ekranie. Także zapraszam, tam macie na przykład newsy, które się pojawiają na bieżąco w wersji tekstowej, tutaj jeżeli chodzi o mój fanpage, a jeżeli chodzi o TikToka, Instagrama, to tam macie takie, wiecie, krótkie newsy w postaci głównie reelsów. Także zapraszam, wszystko macie w opisie. A tymczasem przejdźmy do tła sprawy i najważniejszych wydarzeń, bez którego nakreślenia nie mogę ruszyć dalej z tym tematem, tak żebyście mieli cały, jak najszerszy obraz tej sprawy. Zanim przejdę do szczegółów, to zacznę od krótkiego streszczenia najważniejszych wydarzeń chronologicznie. Meksykańska propozycja podatku od tak zwanych brutalnych gier nie wzięła się znikąd. Pojawiła się w kontekście prac nad budżetem państwa na przyszły rok i tak zwanymi podatkami zdrowotnymi. Sprawy toczą się jednak szybko. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu pomysłu przez tamtejsze Ministerstwo Finansów propozycja przeszła przez niższą izbę parlamentu i aktualnie na moment nagrywania tego podcastu jest o krok od stania się faktem. Ta dynamika zaskoczyła wiele osób w naszej branży. Często podobne inicjatywy trafiały albo do tak zwanej zamrażarki sejmowej, czyli po prostu nigdy nie były procedowane i chyba nie będą, lub były po prostu porzucane po fali krytyki. Dla porównania podam wam, że w amerykańskim stanie Pensylwania parę lat temu próbowano przeforsować 10% podatek od gier z przemocą, ale ostatecznie pomysł upadł i nigdy, przynajmniej do tej pory, nie został on wznowiony i wcielony w życie. Meksyk może być zatem pierwszym takim krajem na świecie, który faktycznie wprowadzi tak kontrowersyjne rozwiązanie prawne skierowane do graczy i twórców gier. Ale dobra, tak tutaj dużo mówię o tym podatku, ale pewnie niektórzy są z was ciekawi, no dobrze, ale jakie są w takim razie założenia
tego podatku? Co jest w nim tak naprawdę złego? Czego on tak w szczegółach dotyczy? I w tym momencie sobie do tego przejdziemy. Skoro wiemy już, kiedy i jak pojawiła się ta propozycja, to przejdźmy do sedna. Co dokładnie oznacza 8% podatek od brutalnych gier i kogo miałby on objąć? Specjalnie dla Was wczytałem się w doniesienia informacyjne, takie jak analizy prawne i wszelkie przecieki z meksykańskiego projektu ustawy. I poniższe punkty pokażą Wam, że zakres planowanych zmian jest bardzo szeroki. W praktyce każdy gracz w Meksyku kupujący, no nie wiem, powiedzmy już dla przykładu, takie Grand Theft Auto 6, Call of Duty najnowszego Mortal Kombat, czy nawet brutalną grę indie, czy to w sklepach, czy online, bo tutaj według założeń tej ustawy nie ma żadnego rozróżnienia, to zapłaciłby on więcej o tę nową daninę od przemocy. Co więcej, nawet dodatki i skórki w takich grach pokroju Fortnite czy LOL mogłyby zostać obłożone tym właśnie podatkiem. Jeżeli same gry są uznane za przeznaczone dla dorosłych, bo to jest jeden z wielu warunków, których dotyczy tutaj ustawa, ale to, że one są dla dorosłych, to jest ten taki, mam wrażenie, po przeanalizowaniu tego wszystkiego, mam wrażenie, że to jest ten taki koronny argument, który w dalszej części tego podcastu również będzie miał znaczenie. Dla porządku dodam, że gry nie klasyfikujące się jako C lub D, czyli na przykład produkcje dla młodszych graczy, casualowe, rodzinne i tym podobne, pozostawałyby opodatkowane po staremu, czyli tylko standardowy podatek VAT 16%, bo tyle on na gry wynosi w Meksyku. Podatek celuje wyłącznie w tytuły uznane za brutalne i nieodpowiednie dla nieletnich. Warto też zwrócić uwagę, że Meksyk jest całkiem sporym rynkiem gier. Według lokalnych analiz aż 4 z 5 najpopularniejszych gier wśród meksykańskich graczy zawierają przemoc. To już samo w sobie sugeruje, że podatek dotknąłby dużą część sprzedawanych tam tytułów. Jednocześnie rządzący spodziewają się dzięki temu podwyższenia wpływów do budżetu. Jak zaraz omówię, to budzi to podejrzenia co do prawdziwych motywacji tego pomysłu. I w dalszej części tego podcastu przejdę do kwestii związanej z głosem branży, głosem tutaj nas, graczy, ale w tym momencie, tak żeby dać taką, wiecie, lekką przewagę może dla władz meksykańskich, to najpierw omówimy ich perspektywę, a potem nadbuduję ją Wam perspektywą graczy i samej branży. Więc co mówi na to meksykański rząd? Dlaczego w ogóle pojawił się pomysł dodatkowego opodatkowania gier zawierających przemoc? Z oficjalnych wypowiedzi i dokumentów wynika, że władze Meksyku przedstawiają to jako działanie w interesie społecznym i zdrowotnym. Oczywiście, kurde, jak zawsze. To są uniwersalne powody, dla których można, mam wrażenie, na całym świecie wszystko wprowadzić. No to nie dotyczy tylko nas, Polski, tylko mam wrażenie całego świata. Są dwa argumenty, które pozwalają po prostu wszystko przeforsować, wszystko jakoś zaargumentować. Jak się nie ma konkretnych argumentów, mam wrażenie, ani argumentów takich, wiecie, zero-jedynkowych w postaci badań, do których też przejdę później, to się używa właśnie tych dwóch słów. Interes społeczny i zdrowotny. No w sumie to nie są dwa słowa, bo aż 4, ale wiecie, o co mi chodzi. Postaram się streścić logikę stojącą za tym projektem z perspektywy rządzących. Przede wszystkim w uzasadnieniu samej ustawy podkreślono troskę o zdrowie psychiczne młodzieży. Tak,
moi drodzy, to też się tutaj musiało, mam wrażenie, obligatoryjnie pojawić. Meksykański resort finansów stwierdził we wrześniu tego roku przy prezentacji projektu, że, cytuję, najnowsze badania wykazały związek między graniem w brutalne gry a wyższym poziomem agresji wśród nastolatków, a także negatywne skutki społeczne i psychologiczne, takie jak izolacja i lęk. Koniec cytatu. Innymi słowy, można po prostu stwierdzić, że rząd meksykański przyjął założenie, że brutalne gry mogą szkodzić młodym ludziom, zwiększając ich agresywność i problemy emocjonalne. I tak, moi drodzy, wracamy do początku lat 2000, gdzie wtedy były najbardziej tępione gry właśnie za brutalność. Jakby na przykład filmy czy seriale, albo nawet książki, bo to wszystko, łącznie z grami, jest dziełem kultury. Jakby te pozostałe dzieła kultury nie były w ogóle brutalne. No chociażby przypomina się mi taki film, chyba najbardziej brutalny, jaki osobiście oglądałem. Pewnie jest jeszcze brutalniejszy, ale najbardziej brutalnym filmem, jakim ja oglądałem, jest Terrifier. Jego są chyba teraz 2 części. To jest tak brutalny film, że pamiętam, że po jedynce to ja faktycznie miałem ochotę kogoś zamordować. Mam takie wrażenie. Oczywiście nic takiego nie zrobiłem, tutaj żeby nie było żadnych spekulacji, ale ten poziom brutalności to był taki poziom, którego jeszcze osobiście chyba nie doświadczyłem. I w związku z tym musiałem przez ten próg przeskoczyć, ale mam wrażenie, że nie wiem, czy to jest już kwestia 2, że 2 jest słabsza od 1, ale już jak zobaczyłem 2, to już jakby gdzieś ten poziom brutalności był u mnie ukształtowany po 1 i już on mnie w ogóle nie dziwił. Ale mimo obejrzenia tego filmu, mówię tutaj o 1 w tym momencie, i tego, co powiedziałem, że chciałem kogoś zamordować, to tego nie zrobiłem. Bo kwestia jest taka, i to jeszcze omówię w dalszej części tego podcastu, że to, że ktoś idzie i po zagraniu w takiego, nie wiem, Mortal Kombat, gdzie widać, jak kończyny odpadają, pójdzie i zacznie zabijać, to nie jest kwestia samej gry. Bo to jest kwestia psychiki danego człowieka, który nie potrafi odróżnić tego, co jest fikcją, a co jest realne. I gry, i to też powiem dalej jeszcze, bardziej rozbuduję, że gry wpływają jakby na ten nasz ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za przemoc. Ale on w połączeniu z zaburzeniami psychicznymi danego konkretnego człowieka, o ile występują, to dopiero te wszystkie czynniki, jak się połączą, powoduje, że gracz, który zagrał w Mortal Kombat albo takie GTA, pójdzie zabijać. Same gry nie powodują tego, że idzie się zabijać i mordować każdego, kogo się tylko spotka. To tak nie działa. I mam wrażenie, że władze Meksyku właśnie tego nie rozumieją. Oni bazują na badaniach, ale te badania nie są jednoznaczne, co też zobaczycie później. Nie są jakkolwiek konkretne. I to też tutaj trzeba mocno podkreślić, że oni mają jakieś badania, ale nie jakościowe i nie mówiące jednoznacznie, inaczej, nie popierające jednoznacznie ich tezy, która mówi o tym, że trzeba taki podatek wprowadzić, żeby chronić psychikę młodych ludzi. Jednak, co istotne, to w tych rządowych materiałach nie przytoczono konkretnych przykładów tych najnowszych badań. To jest to, o czym wam właśnie przed chwilą powiedziałem, co od razu powinno wzbudzić w każdym z nas sceptycyzm. Do kwestii badań jeszcze dla was wrócę. Jednak władze zapewniają, że jest
celem nie jest sama cenzura ani zakaz takich gier. Cytując oficjalne stanowisko, chodzi o to, by, cytuję, uzyskać środki pozwalające zinternalizować koszty zdrowotne związane z ich konsumpcją. Koniec cytatu. Oraz promować zdrowsze nawyki konsumenckie. Mówiąc prościej, państwo chce pieniędzy na leczenie problemów, które rzekomo powodują brutalne gry i jednocześnie liczy, że wyższa cena zniechęci część młodzieży do sięgania po takie tytuły. Porównuje się to działanie do podatków od papierosów czy słodkich napojów, które funkcjonują u nas w Polsce, ale uwaga, funkcjonują również w samym Meksyku. I to jest po to, aby zbierać fundusze właśnie na walkę ze skutkami nałogu, czy po prostu niezdrowej diety i w ten sposób zniechęcać konsumentów dla ich własnego dobra. W tym przypadku gry wideo z dużą dawką przemocy traktowane są analogicznie do używek wpływających na nasze zdrowie. Oprócz aspektu zdrowotnego trudno pominąć motyw finansowy rządu Meksyku, który jawnie mówi, że dodatkowy podatek zasili budżet. Jak wspomniałem, szacuje się około 183 milionów pesos rocznie ekstra na samym tym podatku. I w kraju, który zmaga się z różnymi problemami bezpieczeństwa, czy nawet zdrowia publicznego, każde dodatkowe źródło pieniędzy jest na wagę złota. Podatek od gier przedstawiany jest więc niemal jako win-win. Państwo dostanie fundusze na programy społeczne, a jednocześnie wyśle sygnał, że nie akceptuje szkodliwego wpływu brutalnych treści na młodzież. Jednak z punktu widzenia władz przekaz brzmi, cytuję: chcemy chronić wasze dzieci przed negatywnym wpływem agresywnych gier i zadbać o tych, którzy już mają problemy przez granie, a przy okazji ci, którzy uparcie chcą grać w krwawe gry, dorzucą się finansowo na rozwiązanie tego problemu. Koniec cytatu. I muszę w związku z tym przyznać, że intencje oczywiście powierzchownie wydają się na pierwszy rzut oka wręcz szczytne. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Gdy tylko zagłębiłem się w opinie ekspertów i społeczności, to wyłoniło mi się zgoła odmienny obraz tej inicjatywy. I teraz właśnie, jak wam obiecałem, przejdziemy do głosu branży i głosu graczy. Co oni na to? Czy są zadowoleni z tego podatku i chcą jego? Czy może wręcz przeciwnie? Robią wszystko, żeby tylko ten podatek nie został wprowadzony w życie. Społeczność graczy oraz przedstawiciele branży game devowej zareagowali na te wieści bardzo żywiołowo. W mediach społecznościowych, na forach dyskusyjnych oraz w wypowiedziach ekspertów dominuje sceptycyzm, krytyka, a nawet oburzenie wobec planowanego podatku. Postaram się przedstawić najważniejsze kontrargumenty i obawy z ich perspektywy, bo jest ich całkiem sporo. I takim, który według mnie pojawia się najczęściej, jest to, że gracze za to zapłacą. Jedna z pierwszych uwag, która pojawiła się w dyskusjach, to spostrzeżenie, że koszt podatku i tak zostanie przerzucony na konsumentów. Jeśli gra ma równowartość 200 zł, to będzie teraz kosztować po tym podatku około 216 zł. I zapłaci to gracz z własnej kieszeni, a nie wydawca. Jak ujął to niejaki Mario Wolf, czyli współzałożyciel meksykańskiej firmy Alnet Ventures, cytuję:
konsument ostatecznie zapłaci za tę podwyżkę. Koniec cytatu. Tak, długi to był cytat, ale warto przytoczyć wszystko, żebyście mieli jak najszerszy obraz tej całej sytuacji. Duże korporacje prawdopodobnie nawet nie odczują różnicy, bo cena dostosuje się rynkowo. Natomiast mniejsi twórcy gier, tak zwanych indie, mogą mieć problem. Nie zawsze mogą tak łatwo podnieść ceny. A jeśli gry indie też będą droższe, to część klientów może zrezygnować z ich zakupu, co uderzy w dochody tych studiów. Mario Valve, przepraszam, nie wiem jak to się dokładnie powinno odczytywać po meksykańsku, ostrzega, że dla małych i niezależnych producentów w Meksyku może być to cios w ich rozwijający się biznes. W skrajnym przypadku taki podatek będzie hamulcem dla lokalnego game devu, który przecież w Meksyku prężnie się rozwijał w ostatnich latach. Kolejnym argumentem, jaki się przewija według mnie najczęściej w dyskusjach o tym podatku, jest właśnie już niejednokrotnie wspomniany przeze mnie wzrost cen gier i zjawisko tak zwanego region hoppingu. Gracze oczywiście martwią się drożyzną. Wiele osób wskazuje, że nowe gry i tak są coraz droższe. Kto o tym wie nie lepiej, jak również my Polacy, jeżeli chodzi o to, ile te gry faktycznie kosztują. A dołożenie kolejnych procent podatku tylko pogorszy sprawę. W związku z tym pojawiają się głosy, że ceny hitów pokroju AAA, już powiem quadruple A, bo tego nie ma takich gier, przynajmniej jeszcze długo nie będzie. You know what I mean? Mogą przebić równowartość $100, czyli w przeliczeniu około od 430 do 450 zł w samym Meksyku. Jeśli ten podatek oczywiście wejdzie w życie. Przykładowo, oczekiwana premiera Grand Theft Auto 6, jeżeli bazowa cena globalna wyniesie na przykład $70, to w Meksyku po doliczeniu VAT-u 16% i nowego podatku 8%, to gracze zapłacą około $81,2, czyli w przeliczeniu na polskie złote to będzie coś ponad 400 zł. A to są tylko moje proste i szybkie rachunki. Realna cena może wynieść jeszcze więcej. Równie dobrze może wynieść trochę mniej, ale i tak jest to duża cena. Nawet w przeliczeniu na zarobki przeciętnego Meksykanina. I to oczywiście są tylko moje hipotetyczne kalkulacje, ale one obrazują skalę tego problemu. W odpowiedzi na rosnące gry gracze zapewniają kombinowanie. Padły deklaracje typu: ktoś powiedział, będę po prostu kupować cyfrowe wersje gier przez amerykański sklep, omijając meksykański podatek. Koniec cytatu. Nie wiem, czy to powiedział z takim tutaj nastrojem, ale tak mi się wydaje. Dzięki globalnym platformom z odrobiną wiedzy technicznej VP1 da się takie rzeczy obejść. Na przykład zakładając konto w innym kraju, korzystając z kart podarunkowych i tym podobne. Jeśli wiele osób tak zrobi, to zamierzony efekt fiskalny może zostać podkopany. Rząd wtedy tego podatku nie zbierze, a lokalne sklepy stracą swoich klientów. I oczywiście nie trudno się domyślić, że tutaj również prężnie rozwinie się szara strefa w postaci piracenia gier. Każda podwyżka ceny wpływa na to, że coraz więcej gier jest piraconych. Oczywiście każda podwyżka ceny gier, jeżeli nie jest odniesiona do
przeciętnego zarobku w danym kraju, to wtedy ona w takim wypadku, dla jasności, wpływa na powiększenie się piractwa. I wydaje mi się, że w Meksyku to też może, nie musi, pójść w tym kierunku. Natomiast wielu ludzi również podkreśla te wątpliwe podstawy merytoryczne tego podatku, o których już Wam wcześniej wspomniałem. Zarówno dziennikarze branżowi, jak i zwykli gracze kwestionują argument o rzekomym wpływie gier na agresję. Ich logika wydaje się chwiejna, biorąc pod uwagę, że wiele badań na przestrzeni lat wskazuje na brak istotnej korelacji między brutalnymi grami a agresją czy izolacją. Tak napisał jeden z użytkowników na forum dyskusyjnym. Rzeczywiście, w środowisku naukowym nie ma konsensusu, że gry prowadzą do przemocy. O czym więcej opowiem za moment. W związku z tym pojawiają się zarzuty, że rząd szuka kozła ofiarnego. Dla graczy brzmi to znajomo. Od lat 90. gry wideo cyklicznie obwijane są o różne społeczne bolączki, mimo braku twardych i przede wszystkim jednoznacznych dowodów. Wiele osób podkreśla również w dyskusjach, że rząd meksykański, wprowadzając ten podatek, mija się z celem. I w związku z tym tak naprawdę to dorośli gracze są na celowniku, gdy patrząc na założenie tego podatku i to, co do tej pory powiedziałem, dorośli gracze nie powinni być na ich celowniku. Kolejna krytyka dotyczy wewnętrznej społeczności tej polityki. Skoro podatek obejmuje gry formalnie przeznaczone tylko dla dorosłych, to znaczy, że nieletni i tak nie powinni w nie grać, przynajmniej wedle klasyfikacji wiekowej. I w związku z tym rodzi się pytanie, dlaczego w imię ochrony nieletnich kara się finansowo dorosłych graczy, którzy legalnie kupują te tytuły? Jak zauważył jeden z meksykańskich graczy, cytuję: jeśli gra ma kategorię C, czyli jest od lat 18, to już znaczy, że jest dla dorosłych. Ten podatek jest głupi. Koniec cytatu. I ten sam gracz dodał, że woli kupować gry cyfrowo przez sklep USA niż przepłacać u siebie. U podstaw rankingów wiekowych leży przecież to, by osoby niepełnoletnie nie sięgały po treści dla dorosłych. Wygląda więc na to, że rząd Meksyku próbuje rozwiązać problem nie całkiem tam, gdzie on realnie występuje. I to uderza we wszystkie zakupy takich gier, niezależnie od wieku kupującego. I teraz przejdę jeszcze do kolejnego aspektu, którego już poruszyłem i głos branży też jego porusza, bo dotyczy on tego, że tym podatkiem są obłożone, znaczy inaczej, mogą być obłożone przede wszystkim gry wideo, a nie inne dzieła kultury. I tutaj z tym głosem branży się osobiście zgadzam. Bo jak mamy już walczyć z przemocą w dziełach kultury, to walczmy w pełni z wszystkimi dziełami kultury, które zawierają taką przemoc. Bo na przykład, czym różni się przemoc w grach wideo od przemocy w książkach, filmach czy serialach? Na przykład to, że w książce nie widzimy fizycznie tej przemocy, to nie oznacza, że nie możemy sobie jej wyobrazić. Jak ktoś ma bujniejszą wyobraźnię, to może sobie to naprawdę dobrze, daną scenę opisaną w książce, zilustrować. I to według mnie, nie wiem,
tutaj mówię, według mnie nie bazuje na żadnych badaniach, ale może mieć jeszcze bardziej destrukcyjny charakter dla osoby czytającej niż zobaczenie podobnej sceny w filmie czy serialu, bo wyobraźnia nie ma żadnych granic. Możemy sobie wyobrazić to, co się nam najlepiej podoba i to, jak my byśmy to widzieli, nie jak widział to reżyser filmu czy serialu, tylko jak my to widzimy, a to sprawia, że to bardziej do nas dociera, bo jest to nasze prywatne wyobrażenie. Więc czemu tylko grom się obrywa? Tego nie wiem. I nawet mam wrażenie, że rząd Meksyku też tego nie wie. Pojawiły się właśnie pytania, czemu na celownik wzięto akurat gry wideo. Filmy, seriale czy książki też potrafią być ultra brutalne i pełne przemocy. A nikt, jakoś przynajmniej nie słyszę, żeby proponował obłożenia ich dodatkowym podatkiem. Gracze odbierają to jako przejaw niesprawiedliwości i niezrozumienia medium gier przez samych polityków. Historia interaktywnych rozrywek pełna jest przykładów, gdy traktowano je bardziej surowo niż na przykład kino. Wystarczy przypomnieć cenzurę w latach 90. czy procesy sądowe związane z grami. Ten meksykański pomysł odświeżył debatę o tym, czy gry są wciąż tym nieszczęsnym chłopcem do bicia dla polityków szukających łatwych punktów u zaniepokojonych rodziców. I też pytanie, tego też nie sprawdzałem, ale to już to możecie sami, wydaje mi się, doczytać, bo to nie powinno być trudne. Ale trzeba byłoby sprawdzić, ile procent całego społeczeństwa w Meksyku deklaruje się jako aktywni i praktykujący gracze. Bo jeżeli jest to dosyć duży odsetek, albo taki, który może zaważyć na wyniku wyborów, to tym podatkiem rząd Meksyku w takim wypadku może sobie szczelić w stopę i sprawić, że po prostu nie wygra kolejnych wyborów. Albo jak byłaby dogrywka, to nie może liczyć na przychylność graczy. A wiadomo, że przy dogrywce ważny jest każdy jeden głos. Ogólnie przy wyborach jest ważny każdy głos, ale przy dogrywce jest on szczególnie ważny. Więc zobaczymy, jak to się potoczy, bo to, o czym teraz mówię, to jest oczywiście dalsza perspektywa, już po wprowadzeniu tego podatku. I mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Wspomniałem Wam też już, że rynek game devowy w Meksyku się właśnie rozwija. I pytanie, czy ten podatek sprawi, że ten rynek się i bardziej rozwinie, czy wręcz się skurczy. Ja osobiście jestem zdania, może jestem w mniejszości, ale wydaje mi się, że lepsze są działania dalekosiężne niż to, co można osiągnąć tu i teraz. Bo czasami działaniami dalekosiężnymi można łącznie, sumarycznie uzyskać więcej niż działaniem tu i teraz. Czyli jakby ten podatek wszedł w życie, to oni, czyli rząd meksykański, mogą dużo zyskać tu i teraz. Przez pierwsze miesiące, jak ten podatek będzie obowiązywał. Ale w dalszej perspektywie mogą na tym stracić. A jakby przeinwestowali w to, żeby ta branża game devowa w Meksyku się rozwinęła, to w dłuższej perspektywie czasu mogą zarobić więcej, bo ten zysk jest pewniejszy niż zysk tu i teraz, który nie wiadomo tak naprawdę kiedy się skończy. Może się skończyć
za miesiąc, za 2, za pół roku, za rok, równie dobrze może trwać przez kolejne lata na jednym i tym samym poziomie. Ale to jest mniej prawdopodobne niż inwestowanie w rozwój tej branży game devowej w Meksyku. Ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Dajcie znać w sumie w komentarzach, co o tym moim zdaniu myślicie. Zgadzacie się z nim, czy nie? Liczę na merytoryczną, nie hejtującą tutaj rozmowę w komentarzach. No ale dobrze, przejdźmy do tego, co wspomniałem, do tego argumentu, że może być to uderzenie w rozwijający się rynek. Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że gry wideo to jedna z najszybciej rosnących gałęzi przemysłu rozrywkowego w Meksyku. Dodatkowe obciążenia mogą ostudzić inwestycje i hamować ten wzrost. Inicjatywy rządowe często wspierają rozwój lokalnego game devu, a teraz ci sami twórcy czują, że rzuca się im kłody pod nogi. Wspomniane już niejednokrotnie Mario Valve, you know what I mean, określił ten podatek wręcz jako, cytuję, bezpośredni atak na jeden z najszybciej rosnących, najbardziej obiecujących sektorów Meksyku. Koniec cytatu. Jeżeli gry staną się droższe, to mniej ludzi będzie je kupować, a mniejsze studia w konsekwencji mogą mieć trudniej ze znalezieniem odbiorców na rodzimym rynku. To może zahamować kreatywność i przedsiębiorczość w tej dziedzinie, bo nie każdemu studiu będzie warto przestawić się na rynek zewnętrzny. Część pewnie to zrobi, a część w związku z tym podatkiem może upaść. I tutaj gracze jeszcze, jak i game dev, cały szeroko rozumiany w Meksyku, podejrzewa, że są pod tym podatkiem ukryte motywy. I wielu komentatorów uważa, że hasło o zdrowiu i agresji młodzieży to tylko wygodna przykrywka. O tym też Wam wspomniałem wcześniej. W rzeczywistości twierdzą, że chodzi po prostu o podatki i łatwe wpływy do budżetu. Jak to mówią, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o kasę. W Meksyku trwają obecnie różne inicjatywy rządu zwiększające opodatkowanie. Wspomniane wyżej już na przykład napoje. Więc gry pasują tu jako kolejna pozycja do obłożenia tą daniną. Dowodem ma być właśnie brak solidnych dowodów naukowych w samym uzasadnieniu do tej ustawy. Gdyby rzeczywiście istniała epidemia przemocy spowodowanej grami, to można byłoby na przykład próbować egzekwować istniejące ograniczenie wiekowe, edukować rodziców itd., a nie od razu wpływać nowym podatkiem. Stąd właśnie spora część społeczności nie wierzy w szczere intencje polityków. Politykom oczywiście, jak zawsze, nie można ufać. I to jest, mam wrażenie, specyfika nie tylko naszego lokalnego rynku, tutaj polityków, w cudzysłowie, tylko wydaje mi się, że tak jest wszędzie, na całym świecie z politykami. Ale podsumowując głos branży i graczy, to można powiedzieć, że dominuje sprzeciw i niedowierzanie. Choć to niespodzianka. Dla graczy to sytuacja trochę jak déjà vu. Znowu ich hobby jest przedstawiane jako zagrożenie społeczne. Dla twórców gier to potencjalny cios finansowy i prestiżowy, bo nikt nie chce, by jego dzieło było traktowane jak coś szkodliwego. Osobiście, czytając te wszystkie opinie i komentarze, widzę, że emocje są naprawdę duże. W meksykańskim internecie nie brakuje memów i żartów z paradoksu. Opodatkujmy przemoc w grach, a ludzie się wkurzą jeszcze bardziej. Tak te memy mniej więcej wyglądają.
Anegdotycznie ktoś w internecie meksykańskim zażartował: gracze w Meksyku będą tak źli przez ten podatek, że to on wywoła agresję, a nie same gry. Koniec cytatu. Ten sarkazm dobrze oddaje nastroje. Dużo tu ironii i poczucia absurdu całej sytuacji. No ale dobra, ktoś z Was może zapytać: dobrze, już znamy perspektywę rządu meksykańskiego, graczy i game devu. No dobrze, ale przejdźmy do sedna tego problemu. Czyli co na to mówi nauka? Bo jakby mam wrażenie, że wprowadzenie tego podatku opiera się przede wszystkim na faktach i mitach o wpływie gier na agresję. W całej tej debacie kluczowym punktem zapalnym jest pytanie, czy faktycznie granie w gry wideo czyni ludzi, zwłaszcza młodych, bardziej agresywnymi albo wywołuje poważne problemy psychologiczne? Rząd w Meksyku zdaje się mówić: no tak, najnowsze badania to przecież potwierdzają. Natomiast wielu ekspertów i graczy mówi: nie, to mit. I postanowiłem specjalnie dla Was przyjrzeć się aktualnemu stanowiskowi wiedzy naukowej na ten temat, żeby oddzielić fakty od obaw. I przejdźmy sobie najpierw do badań, które są cytowane przez zwolenników tezy o szkodliwości gier, czyli właśnie m.in. przez rząd meksykański. Zwolennicy tezy, że przemoc w grach równa się agresja w realu, często powołują się na różne badania psychologiczne z ostatnich 2 dekad. W uzasadnieniu meksykańskiego projektu wspomniano o badaniach, lecz bez szczegółów. To jest tak, jakby powiedzieć, że no wiecie, no wiesz, ty mój kolego, ci amerykańscy naukowcy, nie? No dobrze, ale jacy amerykańscy naukowcy? Z jakiego uniwersytetu? Z jakiej organizacji rządowej albo pozarządowej? Konkret. I dokładnie kiedy te były badania przeprowadzane i tak dalej. To się liczy, a nie po prostu stwierdzenie o badaniach. I udało mi się w tym uzasadnieniu do tej ustawy ustalić, że prawdopodobnie chodzi o raport American Psycho Association, czyli w skrócie APA z 2015 roku. APA w 2015 wydało rezolucję, w której stwierdzono, że istnieją dowody na związek między graniem w brutalne gry, a wzrostem agresywnych zachowań, myśli i zmniejszoną empatię, choć zaznaczono przy tym, że nie ma dowodów, by gry prowadziły do poważnych przemocy kryminalnych, jak na przykład właśnie morderstwa. Ten raport był i jest do dziś kontrowersyjny. Część środowiska naukowego go popiera, a część skrytykowała za obrane metody. W meksykańskiej debacie pojawia się też odwołanie do jakiegoś badania z 2012 roku. Wspomina o tym artykuł NGET. Podano w przypisie rządowego raportu cytowaną publikację, która zauważyła pewien związek gier z agresją, ale jednocześnie odnotowała też pozytywne aspekty grania, na przykład rozwój koordynacji i odporności psychicznej. To pokazuje, że nawet we wskazanych przez rząd źródłach nie ma czarno-białego obrazu. Ale o tym z oczywistych powodów już rząd meksykański w swoim uzasadnieniu nie wspomni. Lecz tutaj Wam mówię o 2015-16. Kurczę, przejdźmy do nowszych badań i do stanowiska sceptyków. Od 2015 roku już minęło trochę czasu, jak nie trudno policzyć 10 lat.
i przeprowadzono kolejne bardziej szczegółowe analizy. Wynika z nich obraz o wiele mniej alarmujący dla graczy. Na przykład badanie opublikowane w 2019 roku w Royal Society Open Science, przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z wykorzystaniem dużej próby nastolatków, nie znalazło istotnego związku między graniem w brutalne gry a agresywnym zachowaniem. Innymi słowy, młodzież grająca w strzelanki czy bijatyki nie była statystycznie bardziej skłonna do agresji niż ta, która grała w spokojniejsze tytuły lub nie grała wcale. Ponadto metaanalizy przeprowadzone przez psychologów takich jak Christopher Ferguson wskazują, że o ile można zaobserwować minimalny wzrost agresywnych myśli tuż po sesji brutalnej gry, to wpływ ten jest bardzo mały i, co ważne, krótkotrwały, a nie przekłada się na faktyczne akty przemocy. Co więcej, trzeba również wspomnieć o czynnikach społecznych i rodzinnych, jak na przykład przemoc domowa, bieda, zaburzenia relacji, i to one mają nieporównywalnie większy wpływ na skłonność młodych ludzi do agresji niż jakakolwiek gra komputerowa. O tym też oczywiście nie wspomni rząd meksykański. Warto też wspomnieć, że sama APA złagodziła swoje stanowisko. W latach po raporcie 2015 roku pojawiła się krytyka, że wyolbrzymia ona znaczenie gier. W 2020 APA wydała nawet krótkie oświadczenie, że sprzeciwia się wykorzystywaniu gier jako kozła ofiarnego przy tłumaczeniu aktów przemocy, ponieważ badania nie potwierdzają związku z poważnymi formami agresji. Innymi słowy, o ile agresywne gry mogą chwilowo pobudzić emocje, to nie ma dowodów, by czyniły z ludzi agresorów w realnym życiu. Z mojego własnego doświadczenia oraz wielu moich znajomych, którzy są graczami, wynika podobny wniosek. Większość z nas potrafi odróżnić fikcję od rzeczywistości. Gramy dla rozrywki, odreagowania stresu, zabawy z przyjaciółmi itd. Badania wykazały też sporo pozytywnych efektów grania. Poprawa zdolności manualnych, refleksu, kooperacji w zespołach, a nawet budowanie odporności psychicznej poprzez pokonywanie wirtualnych wyzwań. Tutaj chyba mam wrażenie, gracze Dark Souls wiedzą o tym najlepiej. I to właśnie wszystko sprawia, że obraz gier jako czystego zła społecznego jest mocno jednostronny i już aktualnie nieaktualny. Aktualnie nieaktualny. Masło maślane. Ale wiecie, o co chodzi. No dobrze, ale skoro już to wszystko wiemy, to warto zadać kluczowe pytanie. Czy podatek może rozwiązać problem, jeżeli on w ogóle oczywiście istnieje? Nawet zakładając, że pewne drobne negatywne efekty grania w brutalne tytuły istnieją, to pozostaje pytanie, czy fiskalne karanie graczy jest skutecznym rozwiązaniem? Wielu ekspertów oczywiście w to wątpi. Jeśli celem jest ochrona nieletnich, to kluczowe są edukacja, kontrola rodzicielska, egzekwowanie ograniczeń wiekowych w sklepach, a nie dodatkowa opłata opłacana głównie przez dorosłych konsumentów. Z kolei, jeśli celem jest sfinansowanie terapii czy programów dla agresywnej młodzieży, to powstaje wątpliwość, dlaczego akurat tylko gracze mieliby finansować te inicjatywy. No bo wiecie, jak wszyscy, to wszyscy. Przecież przyczyny agresji u młodych są wieloczynnikowe. Patologie społeczne, przemoc w domu, media
oraz brak wsparcia społecznego. Czy nie lepiej finansować takich programów z ogólnego budżetu państwa, zamiast stygmatyzować jedną grupę społeczną? Podsumowując ten wątek, to można powiedzieć, że stan wiedzy naukowej nie dostarcza mocnych podstaw pod meksykański podatek od gier. Wygląda to raczej na polityczną zagrywkę, być może podyktowaną chęcią pokazania, że robimy coś przemocą wśród młodzieży. Tak wiecie, żeby nie było. Albo po prostu chęcią zdobycia dodatkowych wpływów podyktowanych przy minimalnym sprzeciwie społecznym, bo przecież kto by bronił brutalnych gier? To się politycznie może dla rządu meksykańskiego sprzedać. Już na sam koniec warto się zastanowić, co ta sytuacja oznacza dla branży gier szerzej oraz jakie mogą być jej konsekwencje zarówno w Meksyku, jak i potencjalnie globalnie. Jeśli podatek zostanie uchwalony i wejdzie w życie prawdopodobnie w 2026 roku, to Meksyk stanie się ciekawym case study dla innych krajów. Dotąd wiele państw debatuje nad krytyką przemocy w grach, ale skupia się głównie na systemach klasyfikacji wiekowej, no bo od tego przecież one są. Ewentualnie zakazywano sprzedaży niektórych tytułów nieletnim. Bezprecedensowe jest natomiast nałożenie dodatkowej opłaty finansowej na gry dla dorosłych. Jeśli Meksyk to zrobi i na przykład wykaże, że wpływ do budżetu są duże, a negatywnych skutków jest brak lub są ograniczone, to można sobie wyobrazić, że inne rządy w innych krajach mogą rozważyć podobne rozwiązanie. Lecz jednak z drugiej strony, jeśli pomysł okaże się klapą, na przykład gracze masowo będą obchodzić ten podatek kupując za granicą, to wpływy będą mniejsze od oczekiwanych, a branża gier w Meksyku zwolni tempo rozwoju. To będzie to ostrzeżenie dla innych krajów, że nie tędy droga. Mam jednak wrażenie, że światowa branża gier wideo bacznie obserwuje w tym momencie Meksyk. Wielkie koncerny jak Sony, Microsoft, Valve czy nawet Rockstar Games zapewne już kalkulują, co to może dla nich potencjalnie oznaczać. Być może firmy te zaangażują swoje wpływy, by lobbować sprzeciw temu podatkowi, bezpośrednio lub poprzez lokalne stowarzyszenia graczy. Dla producentów gigantów meksykański rynek to oczywiście tylko ułamek globalnej sprzedaży, ale nikt nie lubi dodatkowej biurokracji i ryzyka, że model przeniesie się gdzie indziej. Dla graczy w Meksyku konsekwencje są najbardziej namacalne: podwyżka cen i potencjalne utrudnienia w dostępie do niektórych treści, w razie sporów prawnych i ewentualnych blokad platform. Może dojść nawet do absurdów, że sklepy zagraniczne przestaną sprzedawać do Meksyku niektóre gry, by nie bawić się w opodatkowanie formalności. I tutaj mówimy oczywiście, jeśli chodzi o gry w wersji fizycznej, jak i cyfrowej. Choć jest to oczywiście bardzo mało prawdopodobne, to raczej wszyscy się dostosują. I ten wariant jest najbardziej według mnie realny. I tylko oczywiście wystawią wyższe rachunki. Dla branży meksykańskiej obawiam się, że może to zahamować intensyfikację i rozwój tego rynku, który może być cieniem w porównaniu z sąsiadami, na przykład USA czy Kanadą. Nie wprowadzając nic podobnego, to inwestor prędzej ulokuje kolejny game dev studio tam, a nie w Meksyku, gdzie obciążenia są większe i rynek wewnętrzny potencjalnie słabszy,
to tam nikt przecież nie będzie lokował swojego biznesu. Nie można też wykluczyć społeczno-politycznego efektu rykoszetu. Młodzi, którzy poczują się poszkodowani, mogą wyrazić swoje niezadowolenie na przykład przy urnach wyborczych. Jak zauważył jeden z meksykańskich komentatorów, cytuję: mam nadzieję, że ta zagrywka odbierze rządzącym młode głosy w kolejnych wyborach. Koniec cytatu. Politycy ryzykują wizerunkowo, a gracze to spora i zgrana grupa wyborców w dzisiejszych czasach, oczywiście w ujęciu globalnym. Na arenie międzynarodowej ta sprawa wpisuje się w odwieczną dyskusję o kulturze i przemocy. Gry, podobnie jak kiedyś rock'n'roll, komiksy czy filmy akcji, znowu znalazły się na celowniku. Jednak branża gier Anno Domini 2025 jest o wiele potężniejsza niż takie 20 do 30 lat temu i generuje ogromne przychody, które tutaj są nie bez znaczenia. I ma rzesze fanów na całym świecie, którzy coraz mocniej walczą o swój wizerunek i prawa. Widzimy to chociażby po reakcji mediów, tak branżowych, jak i ogólnotechnologicznych, które bardzo szeroko opisały meksykański pomysł i w większości wskazały jego mankamenty. To pozytywne, bo znaczy, że głos rozsądku i faktów się przebija do opinii społecznej. No i podsumowując ten mój cały wywód, to można powiedzieć, że meksykańska propozycja podatku od brutalnych gier ujawniła interesujące starcie dwóch perspektyw. Z jednej strony politycy i część opinii publicznej, którzy są zaniepokojeni uzależnieniem i próbują coraz to nowych regulacji interaktywnej rozrywki. Być może szczerze wierząc, że faktycznie chronią młodzież. Jednak znów z drugiej strony są my, gracze, twórcy i liczni eksperci, którzy argumentują, że jest to reakcja przesadzona i chybiona i oparta bardziej na obawach niż samych faktach. Osobiście uważam, że gry wideo stały się łatwym celem. Oczywiście popieram działania na rzecz zdrowia psychicznego młodych, no bo one są bardzo ważne przede wszystkim w dzisiejszych czasach. Ale postulaty powinny być bardziej oparte na rzetelnych danych. Tutaj zaś dane naukowe nie dają mocnego poparcia, bo jakieś jest, ale nie mocne, dla tezy o szkodliwości gier. Boję się też, że taki podatek bardziej zaszkodzi niż pomoże. Uderzy finansowo w graczy, czyli nas, zwykłych pasjonatów, nie gwarantując realnej poprawy bezpieczeństwa. Ta sprawa jest jednak na szczęście jeszcze rozwojowa. Na chwilę obecną czekamy, co zrobi Senat Meksyku. Jeżeli Was ten temat zainteresował, to warto śledzić wiadomości. Być może w listopadzie dowiemy się, czy ten kontrowersyjny podatek stanie się rzeczywistością. Na koniec dodam krótką osobiście refleksję. Słuchając argumentów obu stron, czuję lekkie déjà vu. Gry znów są traktowane jako winny bez procesu. Rozumiem intencje meksykańskich władz, ale według mnie to strzelanie z armaty do muchy. Zamiast realnej edukacji i wsparcia dla młodzieży mamy pomysł, który głównie drenuje portfele graczy. Jako gracz i twórca mam wrażenie, że zdrowy rozsądek zwycięży. A jeżeli nie, to że reszta świata wyciągnie z tej lekcji wnioski. Bo choć kocham gry, to zdecydowanie nie chciałbym, by były one traktowane jak kolejny grzeszek, za który trzeba płacić odpust w formie podatku. I z tej strony, moi drodzy, to będzie na tyle. Dajcie znać na koniec, co sądzicie o całym tym temacie.
według Was ten podatek powinien zostać jednak wprowadzony, bo jest więcej za niż przeciw? Czy jednak jesteście w tej drugiej grupie osób, którzy są przeciwnikami tego podatku? Dajcie znać w komentarzach. Przypominam o moich social mediach, linki macie w opisie, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie i zapraszam Was do kolejnych podcastów czy innych moich materiałów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!